Cześć, witam Was ponownie tego pięknego dnia w kolejnym odcinku projektu na piątkę poświęconego remontowi przyczepki. Ostatnio zajmowałem się wykonywaniem tutaj zabudowy, natomiast w tym momencie czekam jeszcze na tapicerkę i brak tej tapicerki blokuje mnie z dalszymi pracami przy zabudowie, a nie chcę tracić czasu, w związku z tym dzisiaj zajmę się czymś zupełnie innym, co i tak należy w tej przyczepce wykonać. Ponieważ jest to zupełnie inny element, powiedzmy, wyposażenia, a mianowicie chodzi o ramki okien, które tutaj są skorodowane, zgniły z powodu wilgoci. Nie ma to związku z brakiem tapicerki, nie blokuje mnie to w żaden sposób, a zatem chciałbym dzisiaj zająć się wymianą właśnie tej ramki, zrobieniem nowej. Powiem szczerze, że troszkę obawiam się, jak to tutaj pójdzie w momencie, gdy rozbiorę to okno. Natomiast wykorzystam jeszcze fakt, że przyczepka stoi pod pokrowcem, więc nawet gdyby tego okna nie dało się szczelnie zamknąć, to myślę, że nie wpłynie to negatywnie tutaj na wnętrze przyczepki, ponieważ ten pokrowiec ochroni je przed czynnikami zewnętrznymi. Nie wiem jeszcze, czy będę wymieniał całą tą ramkę, czy tylko jakiś jej fragment. Góra wygląda w porządku, natomiast na pewno tutaj dół wymaga wymiany i tamta strona, więc mam nadzieję, że wystarczy wymienić tylko te elementy na dole, a nie całość. Także zabieram się za demontaż zarówno uszczelki, klina, jak i tutaj elementów służących do zamykania okna. Zobaczcie, jak widzieliście, szybko poszło. Nie będę tego klina stąd demontował, bo on się cały kruszy i łamie. W zasadzie na ten moment nie potrzebuję zdemontować tej uszczelki tak całkowicie. Ta listewka jest zdrowa, więc jej nie będę wymieniał. Tutaj na dole w zasadzie połowy listewki nie było. Druga połowa się nie trzyma, więc tutaj to będzie trzeba na pewno wymienić. Natomiast ta listewka już mi tu odpadła. Ona się trzyma tylko na tych skorodowanych zszywkach, więc tak naprawdę wymienię ten element. Tutaj dam nowe zszywki i wkleję nową listewkę. Tych wkrętów nie mogę odkręcić, więc na razie tak to zostawię. Może łatwiej będzie rozwalić tą listewkę niż wykręcać wkręty. Druga strona, tak jak podejrzewałem, jest zdrowa, więc tutaj nie będę tego wymieniał. Tą uszczelkę na razie sobie odsunąłem tutaj na bok, żeby mi nie przeszkadzała. I ona zostanie zdemontowana dopiero, jak już będą nowe okna i nowa uszczelka. Tu wyskoczyło, ok. Czy to się wciska? Dobra. Ten wkręt tutaj bardzo łatwo udało się odkręcić. Ten chyba się uda za pomocą kombinerek, bo śrubokrętem strasznie ciężko idzie. Ten łepek jest skorodowany i niestety wyskakuje śrubokręt z tego wkręta. Ale chyba w ten sposób się uda. Jest to dosyć mocno skorodowane, więc tak jak właśnie myślałem, może uda mi się to wyrwać. Ok, więc tym oto trochę brutalnym sposobem mam tą część już prawie zdemontowaną.
Aha, one jeszcze były z drugiej strony. One są tak połatane z dwóch stron, dlatego to tak mocno się trzymało. Ok, te dwie listewki są zdrowe i trzymają się naprawdę solidnie. Tutaj nic z tym się nie da zrobić, nie odpada. Spróbuję tutaj zobaczyć, czy ten klej uda mi się troszeczkę odłupać, czy on będzie się trzymał i po prostu przykleję nową warstwę na niego. Natomiast na pewno ta listewka, ona tutaj się praktycznie nie trzyma. To jest luźne. Ciekawe, czy uda mi się tutaj ten klej odłupać. On jest bardzo twardy. W niektórych miejscach trochę odchodzi. Ok, może ja włączę timelapsa i lecę z tą szpachelką dookoła. Co uda mi się odłupać, no to super, a to co nie, to znaczy, że no, trzymało się mocno. Położę na to nową warstwę kleju i myślę, że będzie to trzymać się wystarczająco. Muszę przyznać, że dosyć łatwo to poszło i chyba niepotrzebnie obawiałem się zabrania za tą ramkę okienną. Zabieram się więc za przycięcie listewek i przyklejenie ich oraz złączenie z szywkami. Tą listewkę zamontuję, tak jak mówiłem, na zszywki oraz na klej mamut, ale oczywiście przed przystąpieniem do klejenia należy pamiętać o tym, żeby to miejsce, w którym będzie klej, odpuścić. Mam już przygotowaną listewkę, aby ułatwić sobie pracę. Przydadzą się jeszcze takie szczypce, którymi złapię sobie te listewki z drugiej strony, aby one mi się nie przesuwały. I nie pozostaje nic innego, jak zabrać się za klejenie. Nakładam tego kleju dosyć grubo. Zależy mi na tym, żeby po ściśnięciu on ładnie się rozszedł i wypełnił te wszystkie tutaj nierówności. Ponieważ on jest dość gęsty i już z doświadczenia z poprzednimi listewkami wiem, że ciężko będzie go tak mocno docisnąć, żeby on się ładnie rozszedł, więc jeszcze troszeczkę go rozprowadzę tutaj szpachelką. On łapie w zasadzie od przyłożenia, więc nie muszę tutaj od razu organizować sobie jakichś szczypców do przytrzymania go, znaczy do przytrzymania tej listewki. Ten klej złapie w zasadzie natychmiast tą listewkę i ona będzie się trzymać. Oczywiście będę chciał zaraz ją sobie tutaj dobrze ustawić. Wcześniej była gdzieś tutaj w ten sposób, więc złapię sobie. Nie udało mi się znaleźć listewek, które mają identyczny wymiar. Te są minimalnie grubsze. Widać to tutaj w tym miejscu na przykład, ale myślę, że jest to tak niewielka różnica, że uszczelka spokojnie to zniweluje. Ponieważ tu na środku troszeczkę mi to odłazi, chciałbym to mocniej ścisnąć, to zrobię sobie w ten sposób, że dam tutaj podkładkę drewnianą, aby nie skręcać bezpośrednio laminatu, żeby on nie pękł. I sobie tutaj takimi ściskami
docisnę tą listewkę. Klej wyszedł, więc na pewno jest mocno dociśnięte. Pokażę Wam to z bliska, jak mi to wyszło. Tutaj jest połapane. Teraz muszę chwilę poczekać, żeby mi ten klej chociaż troszkę związał. Tu jest w ten sposób. Od spodu też klej powychodził, więc widać, że jest to na tyle dużo, że wypełnił w zasadzie całą powierzchnię pod listewką. Klej zastyga, a ja wykorzystam ten czas i przygotuję sobie tutaj kolejne listewki do przyklejenia. Minęło już trochę czasu i klej związał, więc demontuję te uchwyty i zabieram się za przyklejanie tej strony. Potrzebuję jeszcze dociąć takie trójkąciki, które tutaj były w rogach. Wykorzystam stary, który zdemontowałem z tej zgniłej listewki. Ten jest jeszcze w miarę zdrowy i fajnie mi się tutaj sprawdzi do odrysowania. Te zszywki, które mam, są trochę mniejsze od tych oryginalnych, więc dałem ich tutaj więcej, żeby to się solidnie trzymało i biorę się za wklejanie drugiego wzmocnienia po drugiej stronie. Minęło trochę czasu, klej już sobie związał, więc będę chciał zdemontować zaciski. Pokażę Wam z bliska, jak wyszła mi ta ramka i będę mógł w tym momencie zaizolować tutaj tą termoizolacją całą okolicę okna. Zobaczmy, jak to wyszło. Aha, przykleiła się ta deseczka chyba. Spróbuję zaraz jakoś delikatnie oderwać. Wygląda na to, że bardzo mocno ten klej trzyma. W sumie to dobrze, ale no w tym momencie troszkę mi to komplikuje sprawę. No nie spodziewałem się, że tak to złapie. Zobaczcie, rozwarstwiła się sklejka, a klej trzyma, także jest on naprawdę bardzo mocny. Muszę to odłupać, bo będzie mi to przeszkadzało później przy montażu uszczelki. Ok, nie było to trudne, aczkolwiek no nie spodziewałem się, że tak mocno ten klej złapie. Ale super, fajnie, że jest on taki mocny. Myślę, że stabilnie będzie trzymał tą ramkę. Pokażę Wam jeszcze z bliska. Tu jest to klejone tak, że ten klej wyszedł brzegami. Dolna krawędź. Tutaj. No i ta strona. Jest tego kleju sporo, także myślę, że będzie się to mocno trzymało. Ramka jest już gotowa, ale zanim zajmę się dalszymi pracami, to chciałbym najpierw przywrócić opcję zamykania tego okna, no bo w tym momencie ono jest tylko tak przymknięte, więc będę chciał jeszcze zamontować te stare uchwyty, tak żeby przynajmniej na razie prowizorycznie to okno dało się w miarę szczelnie zamknąć. A w związku z tym zabiorę się najpierw za założenie tej uszczelki. Ona jest stara i
dosyć sztywna, ale ma dosyć spory luz, ponieważ tutaj jeszcze wchodziła taka osłona okna, więc nie powinno być większego problemu, żeby tak prowizorycznie ją założyć. A nowe uszczelki będą założone po malowaniu przyczepy. Nowe okna mają inny system zamykania i chyba inny rozstaw tych zatrzasków. Zresztą one w ogóle są po prostu inne, więc na razie wykorzystam te stare, które pasują do tej wersji i zamontuję je tak, żeby dało się przymknąć to okno, zatrzasnąć. Ok, skoro temat ramki okna mam już załatwiony, a okno się zamyka, to w tym momencie bez problemu mogę wykleić, tak jak mówiłem, te przestrzenie wokół okna tymi matami izolacyjnymi i w ten sposób mieć już zaizolowaną całą, praktycznie tą stronę przyczepki poza sufitem. Musiałem sobie tutaj zrobić małe przemeblowanie, ponieważ no, coraz mniej tutaj jest takiego wolnego miejsca do pracy. Zanim przystąpię do klejenia tej termoizolacji, to oczywiście należy tą ścianę odpylić, odtłuścić. Chcę, żeby mi się to jak najmocniej trzymało, także zabieram się do pracy. Chciałbym przy okazji zająć się jeszcze tą ramką okienną. Ona wygląda zdecydowanie lepiej niż ramka po tamtej stronie i powiem szczerze, trochę mam z nią zagwozdkę, czy konieczna jest jej wymiana. Po tamtej stronie ta ramka była ewidentnie zgnita, ona się rozpadała. Natomiast po tej stronie wygląda to w ten sposób, że tutaj te listewki są delikatnie ciemniejsze, natomiast one na pewno nie są skorodowane. Tutaj ta strona wygląda bardzo ładnie i jedyne, co mnie zastanawia, to tutaj ta krawędź, z tego względu, że ta strona jest też ciemniejsza niż tamta, ale też nie widać, żeby to drewno było jakieś zgniłe, rozpadające się. Więc pomyślałem, że po prostu ściągnę uszczelkę, zobaczę, co się pod nią dzieje i wtedy podejmę decyzję, co dalej z tą ramką. Ok, udało mi się zdemontować tą uszczelkę. Powiem szczerze, nie było ciężko, dosyć łatwo to poszło. Ale bardzo dobrze, że zajrzałem w to miejsce, ponieważ te listewki ogólnie nie wyglądają na spróchniałe. Natomiast jak się okazało, praktycznie cała ta ramka tutaj po bokach, zaraz Wam pokażę to z bliska, odeszła od laminatu, od skorupy, więc trzymała się w zasadzie na uszczelce. Zobaczcie, tutaj na całej wysokości ten klej puścił i nie trzyma. Tak samo tutaj na tej części jest ok, ale po tej stronie znowu to się rozeszło i zobaczcie, to w ogóle tu nie jest przyklejone. Zdemontuję ją, spróbuję ją oderwać od laminatu, doprowadzić tamtą stronę do porządku i jeszcze raz tą samą ramkę przykleić. Ten stary klej, popatrzcie, jest bardzo kruchy,
więc wykorzystam szpachelkę, którą tutaj jestem w stanie wcisnąć w szczeliny i wystarczy lekko uderzyć i ten klej puszcza, dzięki czemu spróbuję oderwać całą tą ramkę. Wykorzystam ją jeszcze raz, myślę, że będzie z tym dużo mniej roboty niż robienie nowej ramki, a ona jest naprawdę jeszcze w całkiem dobrym stanie. Odeszła cała ta strona. Już praktycznie cały dół mam odklejony. Tu już cała ta strona mi się nie trzyma. O, patrzcie. Jeden ruch i cała ta część odpadła. I góra też tak naprawdę na tych zszywkach tylko się trzymała. I mam zdemontowaną całą tą ramkę. Muszę się jeszcze przyjrzeć tej górnej listewce, jak ona wygląda. Czy to się trzyma na tym kleju, czy się nie trzyma. No tak średnio bym powiedział. Chciałbym jeszcze jak najwięcej tego starego kleju usunąć. Oczywiście w miejscach, gdzie on się bardzo mocno trzyma, to chyba nie ma sensu z nim walczyć. Skoro nie poddaje się pod szpachelką, to znaczy, że będzie się jeszcze długo trzymał. Natomiast w miejscach, gdzie on jest luźny, dobrze byłoby go jednak usunąć. Ok, tą listwę mam już zdemontowaną. Trzymała się ona dosyć mocno, ale mam wrażenie, że głównie na tych pozostałościach śrub, które były po odkręceniu, odwierceniu łebków od strony tej listwy trzymającej okno, a ten klej trzymał się tak sobie i tylko miejscami. Po jej zdemontowaniu przyjrzałem się i ona jest taka sobie, a ponieważ mam taką kantówkę, która będzie tutaj pasować, to stwierdziłem, że ją po prostu wymienię. Nie będę się musiał już zastanawiać, czy ta stara listewka nadawała się jednak do wymiany, czy nie. Tutaj jest o tyle fajnie, że złapię sobie ją w kilku miejscach na śrubki, w tym tutaj na środku tą śrubką, która trzymała okno, na której to okno wisiało, i nie będę tutaj musiał stosować żadnych zacisków. Na tych śrubkach to się fajnie ściśnie i będzie się trzymać. Także zabieram się do klejenia. Strasznie mi się tutaj ciasno zrobiło, szczególnie przy pracy z takimi większymi elementami. No ale nic, nakładam klej, przykładam listewkę, skręcam śrubkami i powinno być po temacie. Nie wiem, czy on mi starczy na całą ramkę, natomiast przede wszystkim zależy mi na tej listewce, ponieważ na niej wisi okno i nawet jakbym tylko ten kawałeczek sobie przykleił dzisiaj, a jutro klej kupił, bo dzisiaj jest niedziela i niestety sklepy są zamknięte, to tą ramkę sobie będę mógł już jutro, czy tam jakiegoś kolejnego dnia dokleić. Ale fajnie by było, żeby chociaż starczyło tutaj na ten kawałeczek. No okej. Jeszcze gdzieś tyle mi zostało, więc myślę, że na ramkę już nie starczy. Od tej strony muszę nawiercić tą listewkę. No troszkę ciężko to w pojedynkę tam trafić, ale chyba się uda. Okno już wisi. Tu muszę złapać tylko tą śrubkę, żeby nie spadło. Ej. Stop.
Musiałem łapać pokrowiec, żeby mi wiatr go nie ściągnął całkiem z przyczepki, bo w pojedynkę ciężko by było mi go założyć. Ok, więc tu na środku okno już wisi, więc w miarę mogę już zamknąć przyczepkę. Pozostaje mi jeszcze tutaj, nie wiem, w jednym albo w dwóch miejscach przyłapać tą listewkę, tak żeby ten klej został fajnie ściśnięty i ładnie ta listewka przylegała. Ok, śrubki mam przykręcone. Myślę, że jest wystarczająco, chyba w większej liczbie punktów nie trzeba tej listewki dociskać. Widzę, że ten klej tam się ładnie rozszedł, więc biorąc pod uwagę, że ta listewka i tak będzie poprzykręcana z tamtej strony, to raczej tutaj nie widzę opcji, żeby ona mogła odpaść. Więc tak naprawdę pozostaje kwestia tej ramki. Wiecie co, nie nagrywałem tego, ale nie dawało mi to spokoju, ponieważ jak tak przyglądałem się tej listewce, no to ona jest taka trochę jest ciemniejsza, ale nie wydawała się być spróchniała, więc stwierdziłem, że zobaczę, jak ona wygląda, jeśli troszkę ją zaszlifuję. Wziąłem papier ścierny, przeszlifowałem, no i okazuje się, że faktycznie ona nie jest spróchniała, jest twarda. Więc stwierdziłem, że no nie będę wymieniał tej listewki, zaoszczędzę sobie przez to sporo pracy. Przeczyściłem ją i w tej formie tutaj założyłem wszędzie jeszcze nowe zszywki, żeby ta ramka była stabilniejsza i po prostu tak ją przykleję. Myślę, że jest ok. Dzisiaj niestety już tego przykleić nie mogę, ponieważ jest sklep zamknięty, a mi zostało tylko gdzieś tyle tego kleju, więc na pewno na całą ramkę mi to nie starczy. Ale jak kupię klej, no to będę dalej kontynuował tę pracę z oknem. A jak już ramka będzie tutaj sobie schła, to ja będę mógł zabrać się, podobnie jak po tamtej stronie, z zaizolowaniem tych tutaj przestrzeni koło okna. Mam już zapas kleju, więc nie ma na co czekać. Zabieram się za odtłuszczanie tutaj powierzchni i przyklejanie ramki do przyczepy. Klej mam już naniesiony po całej ramce, więc obracam i przykładam. Muszę tylko uważać, żeby teraz sobie tutaj niczego nie wybrudzić. Może po prostu wyjdę z przyczepy. No dobrze, jakoś tak. I teraz trzeba to dopasować. Tak jak mówiłem, na szczęście ten klej jest taki, że od razu mocno łapie, więc nie ma problemu, że ta ramka mi spada. Ok, tak myślę, że będzie w porządku. W takim razie biorę ściski i ściskam całą tą ramkę do skorupy, żeby przykleiła mi się po całym obwodzie. Jeśli chodzi o ściski, to warto tutaj od strony laminatu podłożyć też jakieś drewienko, żeby ten ścisk nie ściskał bezpośrednio laminatu, żeby go po prostu nie zgnieść. No dobrze, mamy to. Ramka jest na swoim miejscu. Klej sobie schnie, a ja, żeby wykorzystać ten czas i go nie tracić, przygotuję sobie w tym czasie kawałki termoizolacji do wyklejenia tutaj w tych miejscach dookoła okna. Także zabieram się za wycinanie.
Minęło już trochę czasu. Klej widzę, że już związał, więc odczepię teraz te ściski i zobaczę, czy ta ramka dobrze przykleiła się do laminatu. Niestety dzisiaj jest fatalna pogoda, co chwilę pada deszcz, więc nie bardzo mogę ściągnąć pokrowiec. Ja chciałbym tego po prostu robić, żeby tutaj do środka gdzieś nie zaczęła mi zaciekać woda, więc no, troszeczkę mam utrudnioną sytuację, ale postaram się tutaj to okno zrobić no, pod pokrowcem. Także zabieram się do demontażu, no i zobaczymy, jak to wyszło. Zaciski mam zdemontowane, ramka ładnie się przykleiła, bardzo solidnie się trzyma po całym obwodzie, poza tutaj takim jednym krótkim elementem, nie wiem w sumie dlaczego, ale tutaj się nie przykleiła, więc nożem wyciąłem ten nowo nałożony klej, który tam zastygł, i w to miejsce wcisnąłem jeszcze raz klej na nowo, ścisnąłem to ściskami, poczekam, tym razem pewnie już ładnie zwiążę. A ja, żeby nie tracić czasu, zabieram się za wyklejanie tutaj tych elementów dookoła okna kawałkami termoizolacji, które przygotowałem sobie już wcześniej. Ok, jak widzieliście, całą tą część przyczepy mam już wyklejoną termoizolacją. Ostatnią rzeczą w zasadzie, która pozostaje do zrobienia, zanim na tą termoizolację przyjdzie tapicerka, to pozaklejanie wszystkich tych łączeń za pomocą taśmy aluminiowej. Wykorzystam do tego taśmę aluminiową zbrojoną, ponieważ jest ona mocniejsza i myślę, że będzie mniej podatna na jakieś ewentualne rozdarcia wskutek na przykład opierania się o ścianę. Także odtłuszczam miejsca, gdzie będę kleił tą taśmę i przyklejam. Ok, ja już mam zaizolowany i pozaklejany cały ten fragment przyczepy termoizolacją. Na ten moment myślę, że temat termoizolacji w tej części przyczepy oraz temat tutaj okolic okna, tak to nazwijmy, mam załatwiony. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i oglądaliście postęp moich prac. A ja żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek projektu na piątkę, w którym będę chciał zająć się już zupełnie innymi rzeczami w przyczepie. Także jeśli Wam się podobało, jeśli interesują Was takie treści, dajcie łapkę w górę dla zasięgu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!